Zawsze, kiedy widzę puste szkło, coś się we mnie dzieje. Coś, co zmusza mnie do działania, motywując, aby stworzyć coś nowego. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak krok po kroku zakładam swoje 100-litrowe akwarium. Bo tak naprawdę to nie jest wcale trudne, zresztą staram się Wam to pokazywać na wszystkich swoich filmach. Zapraszam. Akwarium, którym dzisiaj się zajmiemy, które dzisiaj będę zakładać, jest to standardowa setka. Akwarium, które jest chyba jednym z bardziej popularnych. Zbiornik ma wymiary 80 na 35 na 35, niecałe 100 litrów z pokrywą, która jest standardowa. Zmieniłem tylko w niej oświetlenie. Tutaj mamy teraz dwie lampy LEDowe o mocy każda 10 W. Akwarium mam już co prawda zalane wodą. Mam nalaną z uwagi na to, że mam filtr, który działał tutaj do tej pory przy poprzedniej aranżacji. Filtr jest dojrzały, także szkoda mi było tych bakterii, dlatego go zostawiłem. O dojrzewaniu filtra powiem coś troszeczkę w późniejszej części filmu. Akwarium będzie na ziemi ogrodowej, a pod ziemię, po to, żeby był lepszy efekt, żeby ta ziemia lepiej pracowała, daję lawę wulkaniczną. Jest to mocno porowate medium, które będzie sprzyjało m.in. dotlenieniu całości tam pod spodem, a co za tym idzie, będzie sprzyjało w zagnieżdżeniu się tutaj pożytecznych bakterii, pożytecznych mikroorganizmów. Żeby później mieć możliwość ewentualnie łatwiejszego wyciągnięcia stąd tej lawy wulkanicznej, no to oddzielam sobie te warstwy za pomocą siatki budowlanej. Siatkę mam już dość mocno zużytą, ale jeszcze się nadaje, jeszcze będzie spełniał swoje właściwości. Ostatnio zacząłem układać lawę do pończochy i wydaje mi się to być lepszym rozwiązaniem, ale do pończochy bądź też do jakiegoś innego woreczka, ale na chwilę obecną niestety nie posiadam żadnego takiego u siebie. Wykorzystałem wszystko przy tym baniaku z cegłami, który za chwileczkę Wam pokażę. Jako tą żyzną warstwę mam zamiar użyć tutaj dwóch rodzajów ziemi ogrodowej. Pierwsza warstwa będzie to do wysiewów i pikowania. Sprawdzam sobie pH. pH mam tutaj w granicach 5,8, 6,8, czyli takie jak może być dla tych roślin i dla tych ryb, które tutaj będę miał, jest ok. Można sypać. A drugim podłożem teraz, z którym zmieszam, będzie to ziemia, uniwersalna ziemia kwiatowa. Tutaj podłożę również sprawdzę sobie pH. Tutaj pH jest troszkę niższe, bo w granicach 5,5-6,5, ale to jest również odpowiednie dla tego, który tutaj będzie w tym zbiorniku. Nawet w sumie szczerze powiedziawszy wolałbym niższe, bo wiem, że głupiki wytrzymają takie niższe, nawet w granicach tych 5,5, a będzie to lepsze dla krewetek, które tutaj zamieszkają. Normalnie w tym momencie zacząłbym już sypać piasek i później układać dekoracje, no ale z uwagi na to, że nie wiem, czy mi się te moje dekoracje tam zmieszczą i nie wiem, ile tego piachu nasypać, a już jest dość wysoko, dlatego najpierw poukładam dekoracje, a później wezmę i pobawię się w dosypywanie piasku dookoła, zasypywanie tego całości. Dekorację mam już wstępnie ustawioną. Ostatnio, nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć poprzedni film, kiedy likwidowałem ten zbiornik. Jak nie, to zapraszam, link w opisie. Mam już ułożoną wstępną aranżację, tak jakbym to tutaj widział, także wystarczy, że to przełożę tutaj i mam nadzieję, że będzie pasować, że będzie ok. Nie do końca jestem przekonany co do tej aranżacji, co do tego układu, co tutaj mam, ale
postanowiłem, że to zostawię, zrobię wszystko tak, jak ma być zrobione i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Poustawiałem lampy tutaj w pokrywie, zamknąłem ją po to, żeby zobaczyć, jak będą doświetlane tutaj te tylne części. No tak jak myślałem, no ta światło mocno pada na te skałki, ale nie pada tutaj z tyłu, także tu z tyłu będę musiał użyć jakichś roślin, które są mało wymagające. Przestawiłem lampy maksymalnie w tą lewą stronę, ewentualnie później wezmę i dokupię jakąś małą, tutaj wstawię. Lecimy z piaskiem i z roślinami. Myślę, co tutaj zasadzić w międzyczasie, tak żeby było dobrze. Myślę, że wyszło w miarę fajnie, nie ma co się za bardzo rozczulać teraz nad detalami, bo jestem pewien, że ten zbiornik zarośnie tak, że i tak ich nie będzie widać, dlatego prosta aranżacja, poukładanych kilka kamyków jeden na drugim, tak żeby wystawały z jednego boku. Aranżacja trójkątna, będę się starał skupiać. Zresztą oświetlenie również mi będzie w tym pomagać, bo oświetla praktycznie tą lewą stronę. Będę się starać utrzymywać rośliny praktycznie po tamtej stronie, a te rośliny trawnikowe po tej drugiej, po prawej stronie. Lewa dłuższe rośliny, prawa krótsze rośliny. Jak wyjdzie, jak to wiecie, życie pokaże. Następny krok, czyli zalewamy to wodą, zobaczymy, czy to mi osiądzie, bo czasami jest tak, że po zalaniu wodą to też troszeczkę osiądzie. Raczej tak nie robię, ale z uwagi na to, że zeszło mi dość sporo czasu przy zabawie z tym, a jest już 12 w nocy praktycznie. Także na dzisiaj zalewam tylko i wyłącznie całość wodą, włączam filtr po to, żeby te bakterie, które tam są, nie ucierpiały. I to tyle. I przychodzimy jutro i jutro zaczynamy od razu od sadzenia roślin. Przez noc akurat będę miał możliwość przemyślenia tego, w jaki sposób to obsadzić. 2 dni minęły, odkąd założyłem tą aranżację. Wczoraj nie miałem czasu nawet o niej myśleć, tak więc na dzisiaj ze świeżym spojrzeniem mogę zobaczyć i stwierdzić, czy mi się podoba, czy też nie. Jestem zadowolony, jak to wyszło. Troszeczkę szczegółów myślę, że jednak będę musiał dodać, bo no, brakuje mi ich tutaj. Dodam tych szczegółów i dzisiaj sadzimy. Dzisiaj myślę, że skończę całość, mam taką nadzieję. A sadzimy z czego? Sadzimy z tego, co się da dookoła. Większość zbiorników, jak widzicie, poprzerastanych. Nie ma kiedy wziąć i przyciąć tego porządnie, tak więc dzisiaj będę miał z czego wybierać. Tutaj również zerknijcie tylko. Jeszcze do końca nie, stąd chyba nie będę nic brać. Moja 30, no stąd na pewno musi wylecieć całość Ludwigi, bo ona tu zakrywa ten pierwszy plan, te rośliny za niedługo zaczną marnieć przez to, a wsadziłem tutaj tylko i wyłącznie po to właśnie, żeby przetrzymały tylko chwilę, stąd nic. No i tutaj moja 30, moja 60 z nietypowymi dekoracjami, myślę nad wyciągnięciem stąd tej rotali, bo ta rotala mi burzy cały tutaj plan, przeszkadza mi w skalowaniu i no nie podoba mi się to tak, jak tutaj jest. Tak więc chyba ją wyciągnę, akurat tam by mi się przydała rotala. No reszta tutaj myślę, że jest w porządku. Ta rotala tutaj też mi się nie podoba, bo ona, no tak jak już mówiłem, też burzy plan. Hydrokotyle też by się przydało przyciąć, ale dzisiaj nie będę się tym zajmował. Tym przy okazji, jak będziemy omawiali ten zbiorniczek. A tu również pełno wszystkiego, ale tutaj, tak jak Wam wspomniałem, trzymam te rośliny po to, żeby całość móc założyć w taki prosty sposób. Korzeń już widzę, że leży, tak więc w najbliższym czasie będę mógł się za to zabrać. Aha, no i oczywiście stąd, tu powrzucałem wszystkie te bucki, epifity takie mniejsze, które były w tamtym zbiorniku, ten do restartu i tu powrzucałem również mikrozoria. Tak więc jak widzicie, będzie z czego wybierać. Jeszcze na szybko zerknijmy, pokażę Wam. Muszę światło świecić. Jak mnie nie ma, to świecę tylko i wyłącznie jedną lampę, no bo jednak szkoda prądu. Po co to ma się świecić?
tak jak teraz. Obróćmy ją, bo była obrócona, żeby mi nie świeciła po oczach. Patrzcie, jakie ładne roślinki znalazłem, jak ładnie wybarwione, zielone. Tylko nie wiem, co to za gatunki. Jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzach. Tak na serio, jakby ktoś się zastanawiał, po co mi te rośliny sztuczne, plastikowe, no to kiedyś tam miałem w głowie pomysł na jakiś film z zastosowaniem tego. Nigdy ich nie użyłem, film, co prawda jakieś tam ujęcia złapałem, ale nie ujrzał światła dziennego ten materiał. Biorę się za powyrywanie tych roślin, znaczy powyrywanie. Mam nadzieję, że to będzie proces, który przebiegnie gładko i przyjemnie, bo w końcu po to włożyłem to tutaj w tej ceramice, żeby można było to łatwo i szybko wyciągnąć. Muszę też trochę przemyśleć z tymi roślinami, bo chcę nie dublować za bardzo tych gatunków, które mam, tak żeby w jednym akwarium nie było tego co w drugim, żeby tych roślin było jak najwięcej tutaj u mnie w tej mojej galeryce. Tak więc chyba jednak rotala z tego akwarium wyleci całkowicie, bo widzę, że tutaj te rotali jest tyle, że nie potrzeba mi na następnym akwarium znowu dodatkowej. No i tutaj ta moja 60. Tak patrzę i myślę, co stąd pozabierać. Trochę glonem zaszło. No to przy okazji tego glonu wyrwę kawałek. Zawsze będzie go mniej. Co prawda nie będę się bawił teraz w wyczyszczenie go całkowicie, tego zbiornika z glonu. Ale to co większe to wezmę po prostu i powyrywam. Miałem zlewać tą wodę, bo nie lubię sadzić, jak mam tak dużą, jak mam wodę w ogóle w środku, ale myślę, że jednak zostawię. Zobaczę, jak mi pójdzie, a najwyżej później wezmę i zleję wodę. Wrzucę te roślinki. Tak nigdy w sumie nie sadzę, bo zasadzę najpierw te z tyłu. Zazwyczaj jadę od pierwszego planu, bo jest łatwiej. Te z tyłu później nie kładą się na tych, które są tutaj nam z przodu. Muszę jeszcze wziąć i poodrywać, bo mam tutaj ładną sadzonkę Anubiasa, ale ona jest poplątana cała z mchem. Tego mchu tutaj nie chcę. Eloharisem Viviparą. Viviparę chcę. Viviparę sobie tutaj posadzę. Trochę zaszwaglonem, ale liczę na to, że w tym akwarium będzie lepsza filtracja niż w tym, który było wcześniej. Liczę, że tutaj to będzie wyglądało lepiej. Sporo Ludwigi mi zostało, ale chyba już jej nie wsadzę, także jak jesteście chętni na rośliny, to piszcie link w opisie. Pierwszy plan wymieszany będzie Eloharis Vivipara, tak jak w sumie poprzednio podobało mi się, także tak pozostawię. Vivipara z Hydrocotyle, SP Japan i z Sagittarium. Sagittarium mam fajne takie malutkie sezonki, także akurat one tutaj się mi przydadzą i jeszcze trochę tych bucefalandrów muszę tutaj gdzieś podorzucać. Tak więc zaraz, no najpierw posadzę jeszcze tą Sagittarię, odkurzę tutaj ten pierwszy plan, o właśnie. Chociaż nie, bo jak zacznę odkurzać, to znowu później nic nie będziemy widzieć. Zanim ona podrośnie, to minie sporo czasu. Ciężko się tylko wyrywa, bo jest bardzo mocno ukorzeniona. No ale co wyrwę, to przepłukam od razu. I już są ładne sadzoneczki. Z tej strony jakoś zakryję. I tam na tył rzucę roślinę, która tu jest dość sporo, a ona tutaj nie rośnie tak, jak bym chciał, żeby rosła. Nie mam nie tyle, ile bym chciał jej mieć. Wrzucę tam heterantherę. Myślę, że ona będzie tam ładnie pasować, tylko ciężko mi będzie, znając życie, ją utrzymać, żeby ona tam ładnie wyglądała, bo żeby ona tam ładnie wyglądała, to musiałaby być dość często przycinana.
A wiecie, jak to ze mną bywa. W międzyczasie, jak doładowałem aparat, przygotowałem sobie sadzonki Heterantkery. Posadzę je tutaj z tyłu. Mam zamiar je ciąć dość nisko. I chyba dzisiaj to będzie tyle. Resztę już jest za późno. Resztę spróbuję zrobić jutro. Dzisiaj dosadziłem troszeczkę Elohalisa viviparę. Strasznie nie lubię sadzić tej rośliny, bo jest bardzo mało, no dużo pracy wymaga po prostu. Ale za to jest bardzo wdzięczną rośliną, bo ma małe wymagania i wygląda fenomenalnie. Jeszcze zanim wyjdę, sobie trochę pomiącham w tym piasku. Myślę, że do jutra, jak wrócę, to już się wyklaruje. Akwarium powoli żyje już własnym życiem. Od założenia minęły już 4-5 tygodni w tych granicach. Zdążyłem już tutaj wprowadzić pewne zmiany, bo z tyłu dodałem jedną lampkę. Na razie jest to troszeczkę za mocno, 15W, nie chcę mieć tutaj takiego mocnego światła tam z tyłu, ale zauważyłem, że jednak ten tył jest tak mocno niedoświetlony, że jednak on potrzebuje tutaj mieć coś z tyłu. Na razie mam tylko taką lampę, więc na razie będzie taka. W przyszłości zakupię coś mniejszego i na pewno tam dołożę pod pokrywę, bo na razie jest tutaj z boku po prostu wrzucone. Co do życia, wrzuciłem tutaj kilka endlerków. Chcę mieć tutaj linię tych Blue Pant endlerków. Także jest dwa samce i dwie samiczki, które wydają mi się być czystej krwi tej odmiany, tej linii. A dzisiaj to tyle. Na koniec, jak zwykle, zapraszam Was do wybrania jednego z tych filmów, które wjeżdżają teraz na ekran. Jeden wybrany przeze mnie, a drugi wybrany przez algorytm YouTube'a. Jestem ciekaw, czy trafimy w Wasze gusta i który bardziej. Jeżeli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Pozdrawiam, hej!